Ale ładnie sobie dzisiaj oświetliłem wszystko, kurde mać. Cześć, siemanko. Może zaczniemy od tego, że kupiłem znowu wkład polaroidowy do SX70, który będziemy używać na tym moim aparacie otworkowym od firmy Polaroid Pinhole Camera 80. Filmik o tym aparacie możecie zobaczyć sobie tutaj. A dzisiaj będziemy robić kolejne zdjęcia przy użyciu tego sprzętu i tego filmu. Przy okazji dowiedziałem się, bo wcześniej robiłem tak po omacku te zdjęcia na tym aparacie i okazuje się, że dowiedziałem się o czymś takim jak efekt Schwarzschilda. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem to nazwisko. W skrócie chodziło o to, że przy naświetlaniach małą ilością światła czułość znacząco spada. Więc ja nie powinienem naświetlać tego na ISO 160 tak jak w specyfikacji, a nawet powinienem to robić na ISO 50. Ja w poprzednim odcinku naświetlałem to na ISO 160, później zmniejszyłem ISO na 80 i dopiero te zdjęcia wychodziły w miarę. Teraz już wiem, jak się obchodzić z tym i z tym sprzętem, więc robimy sobie kilka zdjęć otworkowych. Jednak wybrałem się w plener z moim Polaroidem, ponieważ kupiłem tych wkładów aż 5 sztuk, także jeszcze chcę sobie potestować jednak troszkę fotografii otworkowej natychmiastowej. Już jedno zdjęcie wykonałem, tam przy drzewie taki fajny był wyryte serduszko z inicjałami. I naświetlałem to na ISO 50. Dzisiaj jest taki pochmurny dzień, nie jest słoneczny, więc wydaje mi się, że ISO 50 będzie optymalne, jak nawet nie za małe. Ale za chwilę się dowiem, bo akurat teraz się wywołuje zdjęcie, więc jak się wywoła, to zobaczę, czy jest niedoświetlone, czy jest dobrze naświetlone. Jak będzie dobrze naświetlone, to wykonam jeszcze kilka zdjęć w lesie, a jak będą niedoświetlone, no to będę musiał podbić ISO do 25. Albo jeszcze bardziej, zobaczymy. Najbardziej cieszę się z tego, że już mam to wszystko obcykane, także już nie muszę testować, tylko wykonywać fotki, to jest najlepsze. Teraz chodzę i szukam jakiegoś fajnego kadru. Może tego złomaska? Idziemy dalej, może coś lepszego znajdziemy jeszcze. Tu podoba mi się ten stary pień, więc zrobimy mu kolejne zdjęcie. Tam to już się powinno wywołać? Może już się wywołało, sprawdzimy. Ok, podejrzałem szybko zdjęcie. Na ISO 50 wydaje się bardzo dobrze naświetlone, nawet lekko prześwietlone na moje oko, ale jeszcze powinno się trochę wywoływać, więc optymalne wydaje się ISO 50. Naświetlamy kolejne zdjęcie. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie wymyślił czegoś nowego, ponieważ chcę zrobić coś, co kiedyś próbowałem zrobić, a mianowicie solarygrafia na Polaroidzie. Będzie to tak zwana udawana solarygrafia, ponieważ chcę zrobić w ten sposób, że załadujemy film, ustawimy kadr gdzieś, gdzie wędruje słońce. Żeby zdjęcie wyszło poprawnie, musimy zrobić dwie ekspozycje. Pierwsza ekspozycja na wędrujące słońce. Dawaj mi tu ten sprzęt. Tutaj też tworzę coś nowego, ale to będzie filmik dopiero o tym sprzęcie kiedy indziej, ale tutaj mam zamontowane takie lustereczko mam zamontowane przed obiektywem, ale to nie jest lustereczko, to jest po prostu filtr do teleskopów, aby można było oglądać słońce. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, filtr astronomiczny czy coś takiego, już nie pamiętam, zaraz sprawdzę, to wam powiem. Na aukcji to się nazywa teleskop osłona filtra słonecznego bezpiecznie. W związku z tym, że to jest filtr bardzo przyciemniający, mam zamiar zamontować go tu przed otworkiem i zrobić ekspozycję na wędrujące słońce. Ten filtr tak mocno przyciemni mi całą ekspozycję, że tylko powinna powstać, sprawdzimy, bo nie wiem, czy powstanie,
powinna powstać linia słońca, a później zrobimy drugą ekspozycję, ściągnę filtr i zrobię drugą poprawną ekspozycję na całe tło i w ten sposób powstanie pseudo-solarygrafia. Ja mówię pseudo, ponieważ to są tak naprawdę dwie ekspozycje. Pierwsza ekspozycja na wędrujące słońce, a druga ekspozycja na tło. W połączeniu, po wywołaniu powinno dać jedno zdjęcie, na którym powinna być wędrówka słońca. Spróbujmy to zrobić, nie wiem czy to się uda, taki mam zamysł. Jeśli się nie uda, to Wam pokażę, że się nie udało, ale jak się uda, no to będzie coś przełomowego w fotografii. Żartuję, ale myślę, że jeszcze nikt nie wykonał na Polaroidzie wędrówki słońca na Polaroidzie. Także zabieramy się za robotę. Kurde, muszę się przebdzierać między mokrym praniem, żeby pokazać Wam, że rozpoczynam dzisiaj pierwsze testowe naświetlanie na Polaroidzie Solarigrafii. Kurde, słońce raz się pojawia, raz znika za chmurami i będę to trzymał kilka godzin i następnie zrobimy to samo co z fotografią tworkową, czyli wrzucimy do worka ciemniowego i wywołamy. Tak to wygląda. Tutaj zamontowałem ten właśnie mój filtr. To jest filtr astronomiczny, który przyciemnia bardzo niebo i to będzie po prostu pierwsza ekspozycja na ślad wędrówki słońca. Drugą ekspozycję zrobimy normalną, taką krótką. Pierwsze naświetlanie mam gotowe. Teraz musimy ściągnąć ten mój filtr delikatnie, żeby nie poruszyć aparatu. Ok. I musimy zrobić teraz drugą ekspozycję na niebo. Tak myślę, że na niebo, bo jakbym ustawił ekspozycję na te drzewka, to by niebo wyszło mi całe białe, prześwietlone. Jakbym musiał naświetlać tutaj, to 8 sekund, a na niebo ekspozycja 0 sekund. Więc nie mogę przepalić nieba teraz na tym zdjęciu, więc muszę wziąć ekspozycję na niebo. Czyli jest za jasno. Czyli jest po prostu teraz za jasno, żebym zrobił jeszcze zdjęcie nieba. Musimy poczekać, aż słońce trochę zajdzie i zrobi się niebo bardziej ciemne. Słońce już trochę zaszło i wychodzi mi teraz 3-4 sekundy naświetlania na ISO 80. Zrobimy to. 3, lepiej nie doświetlić i prześwietlić. 3 sekundy. Raz, 2, 3. No i co, idziemy teraz to wywołać. Udało się. Widać ślad wędrówki słońca, taką przerywaną linią. Słońce nadawało mi sygnałem Morsa coś, później to odkoduję. Czyli ten mój pomysł, jest to pierwsza solarigrafia na filmie Polaroid. Okej, dzisiaj zrobimy kolejne zdjęcie, tylko zrobimy odwrotne naświetlanie. Że pierwsze zrobimy poprawne, czyli wychodzi mi teraz, że muszę naświetlać około 2 sekund, a następnie założymy ten filtr słoneczny i będziemy naświetlać cały dzień już wędrówkę słońca. W ogóle okleiłem aparat taśmą kamuflującą, żeby troszkę w oczy się nie rzucał, bo miałem zamiar zamontować go w lesie, ale nie chciało mi się tak rano wstawać i mówię, pójdę na ogródek, zrobimy mój domek, bo ładne kolory ma. Zrobimy zdjęcie tego domku. Tu postawiłem zabawkę jeszcze, żeby w kadr weszła. No i tu powinno być słońce właśnie. Zaraz sprawdzę, jak słońce dzisiaj będzie wędrowało. Uwaga, naświetlamy, sekunda. 121, 122, 123. Ok. Teraz zakładamy filtr. Odsłaniamy i się naświetla już. Także mam efekt końcowy mojego zdjęcia, które wykonałem na ogródku. Moja mina może zdradzać efekt, jaki wyszedł, bo wyszedł świetnie. Jest to pierwsza udana w pełni moja, można to nazwać, solarigrafia na Polaroidzie. Bardzo ładnie widać tutaj ślad wędrówki słońca, kolorki ładne, dobrze naświetlone i domek dla dzieci. No. Piękne zdjęcie, urzekło mi to zdjęcie po prostu i sprawiło, że mam ochotę na kolejne tego typu zdjęcia na wkładach polaroidowych. Naprawdę jest to świetna zabawa. Dawno mnie tak ostatnio nic nie pochłonęło jak ten sprzęt i zdjęcia na Polaroidzie otworkowe oraz pseudo-solarigraficzne. Także przygotujcie się na kolejne shortciki, filmiki i zdjęcia z tego sprzętu na moim Instagramie i Facebooku. Dlatego polecam obserwować Instagrama. A na dzisiaj chyba to wszystko. Siemanko, cześć!